przypadku mojej ekipy Dino byliśmy dość zdumieni tym, jak bardzo model, który opracowaliśmy, ma dość dobre zrozumienie fizycznych własności świata. Ten model intuicyjnie sam sobie odkrył prawa fizyki w pewien sposób. Okazało się, że nasz model rozumie głębokość najlepiej na świecie. Nie było lepszego modelu w danej chwili. Naszym celem jako ekipa badawcza jest oczywiście wypuszczać te modele, open source'ować. Pewne zrozumienie praw fizyki przez te modele językowe chociażby nie wymagało wglądu w wykresy podręczników do fizyki. Wyuczyliśmy cechy na tych obrazach pobranych przez mikroskopy fluorescencyjne. Ta organizacja była dość podobna do tego, co by nam powiedział genotyp na temat tych komórek. Bardzo duże sieci neuronowe wyuczone na dużej ilości danych pokazują cechy, które nas zaskakują. Chcesz powiedzieć, że w przyszło AI może mieć zdolność do planowania? Taki byłby cel. Partnerem kanału jest Meta, która opracowuje rozwiązania Open Source AI. To przyszłość technologii poprawiającej jakość naszego życia i napędzającej gospodarkę. Dr Piotr Bojanowski jest dyrektorem laboratorium FAIR w firmie Meta w Paryżu, gdzie od 2016 roku prowadzi fundamentalne badania nad sztuczną inteligencją. Nie pracuje tu nad komercyjnymi produktami, ale nad rozwiązywaniem najważniejszych problemów sztucznej inteligencji. Jest autorem ponad 70 publikacji naukowych, które zebrały łącznie ponad 50 000 cytowań. Piotr, jesteśmy w Paryżu, w FAIR, laboratorium FAIR należącym do Mety. Co wy tutaj robicie? Meta FAIR jest centrum badań nad fundamentalną sztuczną inteligencją, czyli jakby zastanawiamy się nad kwestiami 5-10 lat do przodu. Prowadzimy badania nad sztuczną inteligencją, które wykraczają bardziej w czasie niż bardziej zastosowane. Co to znaczy fundamentalna sztuczna inteligencja? No, chodzi o pracę nad modelami, których jeszcze nie mamy, więc rzeczy, które są bardziej może abstrakcyjne albo jeszcze niedopracowane. Chodzi o tą silną sztuczną inteligencję? Tutaj mam z tym pewien problem, bo nie wiem, jaka jest dokładnie definicja silnej i niesilnej sztucznej inteligencji, ale chodzi o bardziej badania, które nie będą od razu zastosowane, czy nie będą od razu jakby ich zastosowanie nie będzie do produktów jakichś, czy do stworzenia jakichś rozwiązań technologicznych, tylko po prostu lepsze algorytmy. FAIR jest miejscem, które przeprowadza fundamentalne badania nad AI dla Mety na całym świecie, globalnie. Tak jest, to jest ekipa, która jest rozproszona między Menlo Park, Nowy Jork, Paryż, Londyn, Tel Awiw. To są główne miejsca, Seattle trochę. A twoja rola tutaj to? Jestem dyrektorem w Paryżu, więc nadzoruję ekipę mniej więcej 10 osób pracujących nad wizją komputerową i uczeniem unsupervised learning, czyli uczenie bez ludzkich adnotacji. Mówisz o wizji komputerowej. W 2024 roku udostępniliście taką pracę naukową dotyczącą modelu Dino, właśnie dotyczącego widzenia komputerowego. Co to jest za model? Więc wizja komputerowa polega na zrozumieniu obrazów przez komputery. Tradycyjne rozwiązania byłyby wytrenowane używając ludzkiej kategoryzacji jakiejś, czyli ludzie oglądają obrazy, mówią: ok, tu jest pies, tu jest kot, tu jest samochód. My chcieliśmy stworzyć metodę, która by była w stanie nauczyć się i zrozumieć, co jest w obrazie, co jest w wideo, nie używając żadnych adnotacji, więc opierając się wyłącznie na obrazach. Dino albo Dino jest modelem tego rodzaju self-supervised learning, czyli który nie wykorzystuje żadnych adnotacji ludzkich i stara się wyuczyć jakieś cechy, które potem mogą być użyte do różnych zastosowań, żeby zrozumieć, co się dzieje w obrazie. Chcesz powiedzieć, że on nie etykietuje, tak jak dorosły człowiek? My uczymy się w oparciu o jakieś etykiety, które mamy w głowie. Tak jest. Czy jest takim niemowlakiem? Antropomorfizm w sztucznej inteligencji jest tematem tabu, więc staram się nie myśleć o tym, czy jest jakieś podobieństwo do tego, jak się ludzie uczą. Jest to w każdym razie alternatywa dla metod, które by wymagały od człowieka dokładnej, precyzyjnej informacji, czym jest każdy przedmiot w obrazie. Więc jest to bardziej, może są ludzie, którzy mówią, że jest to bardziej podobne do sposobu uczenia się dzieci.
Dlaczego powiedziałeś o tym, że starasz się nie antropomorfizować, że to jest temat tabu? Tak jest w tej społeczności. Poza tym jest ciekawa kwestia taka, że niekoniecznie modele, które opierają się na mimice ludzkiej myśli czy ludzkiego mózgu działają najlepiej. Mamy do czynienia z algorytmami, które działają na komputerach, które nie są ludźmi, więc... Na jakim wy jesteście etapie z przenoszeniem dzisiaj świata fizycznego do świata cyfrowego? Dobre pytanie, można na to odpowiedzieć w wiele różnych sposobów. W przypadku mojej ekipy Dino byliśmy dość zdumieni tym, jak bardzo model, który opracowaliśmy, który a priori miał zrozumieć, czym jest kot, czym jest pies, ma dość dobre zrozumienie fizycznych własności świata i obrazu, który widzi. Na przykład jest w stanie, na podstawie tych cech, które wyuczyliśmy, jesteśmy w stanie przepowiedzieć, jak głęboko dany przedmiot jest w zdjęciu. Co oznacza, że cechy tego modelu są w stanie w pewien sposób zakodować fizyczne ułożenie, jakby geometrię sceny. Coś, czego w ogóle się nie spodziewaliśmy. W momencie, kiedy przeprowadziliśmy pierwsze doświadczenia na ten temat, pomyśleliśmy sobie, ok, zobaczymy, czy nasz model rozumie głębokość. Okazało się, że nasz model rozumie głębokość najlepiej na świecie. Nie było lepszego modelu w danej chwili. Są wyspecjalizowane modele, które przepowiadają głębokość, które ludzie wyuczają w różne sposoby. Okazało się, że nasz model, który w ogóle nie był do tego przewidziany, był w stanie to zrobić. Jest to forma czegoś, co można by nazwać emergence, czyli że bardzo duże sieci neuronowe wyuczone na dużej ilości danych pokazują cechy, które nas zaskakują. Głębokość, czyli przestrzenność? Głębokość chodzi o ilość neuronów, ilość parametrów, które te modele mają. Chcesz powiedzieć, że ten model jakby niejako w cudzysłowie intuicyjnie, bo nie chcesz antropomorfizować, ale nie mamy języka, który jest zdolny do tego, żeby to opisać inaczej. Intuicyjnie sam sobie odkrył prawa fizyki w pewien sposób. Prawa fizyki to może daleko idące konkluzje, ale przynajmniej ma pewne korelacje między cechami, które wypracował sam, a pewnymi własnościami fizycznymi. Tak. Macie jakąś koncepcję, z czego to wynika? Jak to się wydarzyło? W społeczeństwie, w tej społeczności naszej naukowej ludzie nazywają to emerging properties i prawdę mówiąc w moim zrozumieniu jest to nazwa trochę wytrych, którą używamy, kiedy nie rozumiemy. Pierwszy okaz czegoś takiego to artykuł w 2017 przez Aleka Radforda i kolegów z OpenAI, gdzie wyuczono sieć neuronową przepowiadającą następną literę w tekście i odkryli, że taka sieć neuronowa, no to jeszcze było przed GPT, jest w stanie w pewien sposób automatycznie zrozumieć odczucie pozytywne albo negatywne w tekście, chociaż w ogóle nie była do tego wytrenowana. Jeden z neuronów jest pozytywnie skorelowany z pozytywnym odczuciem. Nie mamy dobrego zrozumienia tych fenomenów. Z tego, co mówisz, wynika, że dzisiaj rozwój sztucznej inteligencji jest również w jakimś zakresie dozą przypadku? Nie sądzę, żeby to był przypadek, bo jest to jednak, nie mamy dobrego formalnego zrozumienia tego, jak to się dzieje, że te cechy organizują się w taki sposób, który koreluje z tymi danymi, chociażby geometrią. Jednak logiczne jest, że model matematyczny, który musi przeprowadzić jakieś prediction, musi się zorganizować w pewien sposób optymalnie i prawdopodobnie optymalnym zorganizowaniem tej informacji w tej przestrzeni, w której ta sieć neuronowa działa, będzie w pewien sposób skorelowana z jakimiś właściwościami fizycznymi albo semantycznymi. To jest ciekawe, dlatego bo unikasz i myślę, że słusznie antropomorfizowania sztucznej inteligencji, ale z drugiej strony taka optymalna samoorganizacja jest jednak cechą organizmów żywych. One dokładnie w ten sposób się organizują. Optymalizują się. To jest prawda i mamy ludzi, którzy są bardziej z takiego backgroundu neuronaukowego. Im chyba jest łatwiej na ten temat mówić. Ja nie lubię mówić o rzeczach, których nie rozumiem albo nie znam, dlatego unikam antropomorfizacji. Są ludzie, którzy pracują nad tym i starają się badać podobieństwa w organizacji sieci neuronowych i mózgu.
nawet jakby brain activations, czyli wkładają ludzi do rezonansu magnetycznego, pobierają pewne pomiary i patrzą na korelację między aktywnością mózgu a sieciami neuronowymi. Ja się osobiście na tym nie znam. Czego dzisiaj wam brakuje do jeszcze dokładniejszego przeniesienia fizyki świata w przestrzeń cyfrową? Brakuje wam danych przestrzennych, bo my dzisiaj działaliśmy w oparciu o dane dość wypłaszczone, obrazowe, tekstowe. Czego wam dzisiaj brakuje? No, Jan mówi dużo o tak zwanym world modeling, czyli że musimy zbudować lepsze modele świata i często mówimy tu o możliwości przepowiadania przyszłości, czy tego, co się może wydarzyć niedługo. Żeby to zrobić, trzeba by mieć jeszcze lepsze zrozumienie obserwacji. Prawdę mówiąc, żeby porządnie to zrobić, potrzebowalibyśmy ciągi danych razem z akcją, czyli nie jest to bierna obserwacja świata poprzez nagranie wideo, ale na przykład rejestracja tego, co dana osoba robi. Jest to prostsze w grach na przykład, gdzie możemy rejestrować ruchy jakiejś postaci plus to, co się dzieje na ekranie. Chcesz powiedzieć, że technologie w postaci okularów, które będziemy nosić ze sobą, których zresztą Meta jest również autorem, pomogą nam w jakiś sposób przenieść tą fizyczność? O tym mówisz? Na pewno będzie to duży zasób danych, który jest bardzo ciekawy. Egocentryczna rejestracja wideo jest rodzajem danych, które są zupełnie inne niż tradycyjne wideo, takie jak oglądamy. Ale wciąż jakby nie mamy dokładnej rejestracji tego intencji użytkownika. Człowiek pozyskuje dane zestawem zmysłów. Człowiek zdrowy ma zestaw zmysłów jak powonienie, wzrok, słuch, dotyk. Wzrok, AI tych zmysłów nie ma. Człowiek, któremu zabierze się jakiś zmysł, wiemy naukowo, że wzmacnia pozostałe. Też ten organizm się w jakiś sposób optymalizuje. Czy AI działa w ten sam sposób, czyli te zmysły, które ma, są wzmocnione z uwagi na ich oszczędność, z uwagi na to, że ich jest mniej? Zauważacie coś takiego w badaniach? Ja osobiście jestem zwolennikiem unimodalnych modeli, czyli wyprodukowaniem jak najlepszych modeli, które opierają się na jednej tylko jakby typie danych, czyli modele tekstowe, modele obrazowe, a w moim mniemaniu multimodality, czyli wielomodalność jest jakby sprawą, którą zawsze uznaję, że możemy o tym pomyśleć później. A jeżeli chodzi o czy możemy uczyć się bez jednego ze zmysłów, mam wrażenie, że pewne zrozumienie praw fizyki przez te modele językowe chociażby nie wymagało wglądu w wykresy podręczników do fizyki, tak jak ludzie niewidomi potrafią uczyć się o fizyce, co jest dość ciekawe, bo nie mają jakby wizualnej obrazu fenomenów fizycznych. No tak, nawet nie potrafią. Są osoby, które nigdy nie widziały nieba, które nie są w stanie, nie mają wiedzy na temat kolorów, ale jednak są w stanie pojmować, rozumieć fizykę świata. Więc to jest właśnie moje pytanie. Czy to jest tak, że AI w pewnym sensie będzie sobie sama dobierała, sama sobie odkrywała te prawa fizyki, nawet w obszarze, co do którego my nie wiemy, jak funkcjonują, bo mamy na przykład w przypadku grawitacji wielki problem, jakim jest to, co jest źródłem grawitacji. A jednak potrzebujemy ją przenieść do świata cyfrowego, bo ma fundamentalny wpływ na rzeczywistość. Chcesz powiedzieć, że ona będzie mogła sobie sama wyencypować to źródło grawitacji w oparciu o zestaw danych, którymi ją karmimy? Dobre pytanie. Jest wizja sztucznej inteligencji jako po prostu społecznego narzędzia nowego, który pozwala nam dotrzeć do danych w sposób, którego nie mieliśmy dostępu przedtem. Tak jak trochę encyklopedia, no tylko że mamy nowy interfejs jakby dostępu do ludzkiej wiedzy. Te modele są także w stanie ekstrapolować pewne rzeczy między różnymi domenami. Tak w ten sposób możemy poprosić o napisanie wierszu na jakiś absurdalny temat.
czy w nauce przeniesie to czy możemy pójść dalej niż tylko po prostu przełożyć pewne prawa z odległych od siebie dziedzin fizyki czy matematyki jedno na drugie, co też może oczywiście otworzyć bardzo dużą ilość odkryć. Czy możemy zrobić więcej? Nie jestem przekonany. Ale na pewno jest bardzo duży zasób wiedzy, który polega na łączeniu ze sobą faktów i pewną ekstrapolację między dziedzinami, które w uniwersytetach technicznych często są też dość rozproszone i nie komunikują ze sobą wystarczająco. Otwieranie modeli może w tym pomóc? Na bank tak, pozwalając społeczności akademickiej, naukowej używać tych modeli, żeby to wypróbować, tak. Piotr, czym różni się wewnętrzna reprezentacja ruchomego samochodu albo psa podejmowana przez model językowy, czy w ogóle model, a taka wewnętrzna reprezentacja, którą podejmuje człowiek? Takie modele jak Dino, które są wyuczone bez etykiet ani kategoryzacji ludzkiej, wyuczają reprezentacje, które są w pewien sposób ciągłe, więc taki model nie będzie miał zrozumienia kategorycznego, że psy to jest to, a koty jest to. Jest pewna ciągłość między nimi. Ciekawe doświadczenie, które przeprowadziliśmy za czasów Dino 1. Obliczyliśmy cechy dla obrazów bardzo różnych gatunków zwierząt i obejrzeliśmy, jak się organizują te cechy tych bardzo różnych zdjęć. Zobaczyliśmy, że w sposób ciekawy, bo nigdy nikt nie powiedział modelowi, czym są różne gatunki zwierząt. Organizacja była dość podobna do tego, jak my ludzie organizujemy gatunki zwierząt. Albowiem koty i psy były dość blisko siebie, bo mają 4 łapy i ogon i pojawiają się w podobnym kontekście. Gady, ptaki osobno. Czy jest to podobne do sposobu reprezentacji przedmiotów przez ludzi? Ciężko powiedzieć. Nasza reprezentacja jest w pewien sposób opracowana na podstawie podobnych pojęć jako dzieci, ale także nałożona na nas przez system, szkołę, czy też właśnie, przez biologów, pewne konteksty kulturowe, które nakładają na nas pewne zrozumienie, czy też klasyfikację zwierząt. Ciekawe jest to, że podobne doświadczenie, tutaj troszkę bardziej skomplikowane, przeprowadziliśmy na danach biologicznych. Wyuczyliśmy cechy na tych obrazach pobranych przez mikroskopy fluorescencyjne i postaraliśmy się także obliczyć cechy i zobaczyć, czy pojawia się jakaś struktura w tym, jak się organizują te obrazy. Ta organizacja była dość podobna do tego, co by nam powiedział genotyp na temat tych komórek, co było bardzo ciekawe, bo na podstawie fenotypu tego, jak wygląda komórka, byliśmy w stanie stworzyć pewną ontologię, czy też jakieś drzewo, które klasyfikuje komórki w sposób podobny do tego, jakby to zrobili eksperci na bazie genotypu. Dino to jest otwarty model? Tak jest, więc naszym celem jako ekipa badawcza jest oczywiście wypuszczać te modele, open source'ować. Dla nas jest to bardzo ważne, bo dzięki temu społeczność ma do nich dostęp, może je wypróbować. Odkrywamy bardzo dużą ilość ciekawych zastosowań tych modeli przez ludzi na świecie. Są to naukowcy, przedsiębiorcy, różne firmy technologiczne, NGO-sy, które używają tych modeli w sposoby, których nie mogliśmy się spodziewać. Dla nas jest to bardzo ciekawe z wielu powodów, bo po pierwsze odkrywamy zastosowania, których nie wymyślilibyśmy my. Pozwala nam to w pewien sposób też przeprowadzić zewnętrzny audyt tych modeli. Tworzy to pewną społeczność dookoła tych modeli open source. Jaki jest głęboki sens tworzenia otwartych modeli językowych? Językowych czy ogólnie? W ogóle modeli, oczywiście. Oczywiście. No, głównym celem jest stworzenie ekosystemu ludzi, którzy będą wykorzystywać narzędzia, które my wyprodukowaliśmy, dzięki czemu tworzymy społeczność, która wykorzystuje nasze modele, a nie inne. Z tego mamy pewien zysk, bo ci ludzie pracują nad modelami, które są dla nas ważne. Pozwala to także usprawnić ich safety, czyli bezpieczeństwo, bo nie tylko my pracujemy nad audytem jakby safety tych modeli,
co jest moim zdaniem dobrym rozwiązaniem. Jeżeli sobie spojrzymy na ten model Dino, to, co mnie w nim zainteresowało, to, że on sobie jakby sam dobiera informacje, dane w oparciu o takie biblioteki, bym powiedział, książki w cudzysłowie, w oparciu o których się uczy. Co to oznacza? Faktycznie pracowaliśmy nad tak zwanym data curation, no, czyli jak dobrać dane, na których ten model ma się uczyć. Jako że ten model nie wykorzystuje ludzkiej interwencji, ani jakichś etykiet, które ludzie by dali. Musimy dobrać jakiś zbiór danych. Moglibyśmy wykorzystać jakikolwiek. Żeby to uczenie odbywało się bardziej wydajnie, potrzebujemy dobrych danych. Czym są dobre dane, jest trudno powiedzieć. Ale staramy się w naszej ekipie pracować właśnie nad automatycznym doborem danych dla algorytmów sztucznej inteligencji. Metoda, którą opracowaliśmy dla Dino, wypróbowaliśmy ją także w przypadku modeli językowych i zauważyliśmy, że można przeprowadzić tak zwany curation, czyli pozbyć się części danych, zachować tylko te najbardziej ciekawe i ulepszyć trochę model dzięki temu. Przyszłością rozwoju sztucznej inteligencji będą modele, które same dobierają sobie informacje, w oparciu o których się uczą? Tu jest pewien problem, bo wciąż nie mamy definicji, czym jest coś nowego i ciekawego. Nie mamy dobrego jakiegoś matematycznego modelu tego, czym jest coś nowego, coś ciekawego. Więc jakby te modele, które pozwalają dobrać dane chwilowo, raczej pozwalają się pozbyć złych danych, raczej niż znaleźć te ciekawe. Jeżeli modele będą w przyszłości same dobierały sobie dane, będą takimi w cudzysłowie właśnie kustoszami własnych danych, jaki to może mieć wpływ na naukę? Dobieranie własnych danych moim zdaniem jest ważnym elementem stworzenia bardziej wydajnych modeli, które będą się w stanie uczyć szybciej na mniejszej ilości danych. Dane naukowe niekoniecznie pojawiają się w dużych ilościach, a jak je mamy, jesteśmy zalani bardzo dużą ilością danych, które są nieciekawe, w których gdzieś są schowane bardzo ciekawe fenomeny. Pewna grupa badaczy wykorzystała nasz kod open source'owy Dino, żeby wytrenować cechy na obrazach galaktyk. W tym przypadku ilość pomiarów jest tak gigantyczna, że trzeba w pewien sposób wybrać podzespół danych, nad którym będziemy pracować i żeby dobrać takie, które są ciekawe, w których te galaktyki są w pewien sposób inne, musimy przeprowadzić pewną curation, czy też przesiew do danych. My wiemy w ramach nauk neurobiologii, że za proces myślowy w ludzkim mózgu odpowiadają nie tylko neurony, ale również synapsy, tak? Połączenie pomiędzy nimi, te obwody neuronowe. Czy my tworząc dzisiaj syntetyczne sieci neuronowe, my ten proces też odtwarzamy? Tutaj zahaczamy znowu o pewną neurobiologię, czy znowu jakieś porównanie mózgu z siecią neuronową. Jakby zrozumienie działania sieci neuronowych, dużych sieci neuronowych i to, co się w nich dzieje, jak dokładnie te połączenia powstają i czy możemy zinterpretować pewne zachowania tych neuronów, nie jest jasne i nie jest systematyczne. Ważne jest, moim zdaniem, abyśmy udostępniali te modele ludziom, którzy mogą a posteriori przeprowadzić tego typu badania i znaleźć właśnie ciekawe zależności między pewnymi podzespołami neuronów a pewnymi cechami. Praca, którą na przykład moja ekipa się nie specjalizuje w ogóle, a bardzo dużo ludzi opracowało ciekawe badania na bazie naszego modelu. Pytam dlatego, bo jeżeli spojrzymy sobie, gdzie urodził się rozwój sztucznej inteligencji, no to przeprowadzaliśmy zresztą wywiad z profesorem Hopfieldem, no to gdzieś, no to jest biolog, tak? To gdzieś one urodziły się w ramach nauk biologicznych. I to porównywanie sztucznej inteligencji do ludzkiego mózgu nie jest bezzasadne.
To się nazywa Neural Network. Bo to się nazywa Neural Network, dokładnie tak, czyli sieć neuronowa. Stąd te moje pytania. Oczywiście. Przyznam, że jestem po prostu trochę sceptykiem, jeżeli chodzi o ten język. Po pierwsze, dlatego, że po prostu moja naukowy, powiedzmy, lineage, czy moja rodzina naukowa zawsze krytykowała używanie za dużo tego porównania, bo nie ma żadnego dowodu na to, że modelizacja taka jak mózg doprowadzi do lepszych rozwiązań. I w naszej społeczności jest właśnie bardzo ciekawy taki cienka granica pomiędzy mówieniem o tym, a nie mówieniem o tym. Yann LeCun na przykład mówi, że nie powinniśmy robić rzeczy bio-inspired, a sam często mówi o porównaniu z mózgiem i ma na swoim ostatnim artykule bardzo duży mózg narysowany na 3. stronie. Bo nie mamy języka zdolnego do opisywania tego, co tworzymy. Piotr, w twojej dotychczasowej pracy naukowej, co cię najbardziej zaskoczyło, patrząc na rozwój sztucznej inteligencji, ale też tego, co wy tutaj robicie w FAIR? Prawdę mówiąc, niektóre cechy, jest to troszkę autopromocja, ale niektóre cechy tego modelu DynoV2, możliwość, przede wszystkim to, że opracowaliśmy ten algorytm głównie z myślą o rozpoznawaniu psów i samochodów w obrazach, karykaturalnie mówiąc oczywiście, bo jakby społeczność wizji komputerowej głównie się interesuje tymi przedmiotami. Zastosowaliśmy ten sam model na danych pobranych z mikroskopów fluorescencyjnych, czyli komórki ludzkie poddane różnym treatments, czyli traktowaniu jakiemuś. Obrazujemy to mikroskopem i użyliśmy dokładnie tego samego algorytmu, nie zmieniając go prawie wcale na tych danych i otrzymaliśmy wyniki, które były zaskakująco dobre, oznaczając, że metoda, którą opracowaliśmy, była uniwersalna w pewien sposób, bo pracuje nie tylko na obrazach ściągniętych z internetu, ale na pomiarach naukowych także. Dlaczego powiedziałeś o tym, że społeczność głównie pracuje dzisiaj nad psami i samochodami? Społeczność wizji komputerowej, tak, w której publikujemy większość naszych artykułów, po prostu stworzyła benchmarki dookoła tych przedmiotów. Jest tradycyjnie, po prostu sprawdzamy zdolność tej sztucznej inteligencji na bazach danych, które są głównie złożone z tych przedmiotów. Ale to się zmienia teraz. Ludzie są coraz bardziej zainteresowani faktycznie zastosowaniami do nauki. Zaskakuje cię tempo rozwoju AI dzisiaj? W pewien sposób tak i nie, biorąc pod uwagę, ile ludzi pracuje nad tym i nakłady finansowe i ludzkie, nie, a z drugiej strony jest to po prostu bardzo szybkie tempo pracy, do którego musimy się dostosować, więc na co dzień jakby jest to troszkę zaskakujące, bo codziennie jakiś nowy model, nowe jakieś... Nie boisz się, że zabraknie wam danych? Kwestia danych jest bardzo ciekawa. Moim zdaniem danych jest bardzo dużo i moja ekipa mamy taką lokalną kulturę używania mniejszej ilości danych i mniejszej ilości mocy obliczeniowej. Chcemy robić więcej, używając mniej. Moim zdaniem ilość danych, którą mamy, jest bardzo duża i może po prostu nie wykorzystujemy tej ilości danych odpowiednio. Duża część danych jest słabej jakości i musimy stworzyć algorytmy, które nauczą się więcej, używając mniej. Nowy problem, który się pojawia, są dane generowane przez sztuczną inteligencję i duża część danych, którą ludzkość dysponuje, niedługo będzie generowana. Jeżeli sobie dzisiaj spojrzymy na świat sztucznej inteligencji, to możemy powiedzieć, że mamy modele otwarte, tak jak większość waszych modeli. Mamy te, które są dostępne przez API i mamy te, które są zamknięte. Według twojej wiedzy, w jakim kierunku będzie podążał świat? Jeżeli wystarczająca ilość poważnych instytucji przyjmie model open source, który według mnie jest tym poprawnym, bo pozwala na przejrzystość, audyt, sprawdzanie bezpieczeństwa, safety, pozwala też stworzyć tą społeczność dookoła tych modeli i po prostu przyspiesza innowacje. Jeżeli wystarczająca ilość aktorów w sztucznej inteligencji przyjmie ten model, bardzo prędko, moim zdaniem, większość ludzi będzie open source'ować modele. Dobrym przykładem jest DeepSeek. Mam do ciebie pytanie w kontekście jednak przyszłości, ponieważ
zaczęliśmy naszą rozmowę od takiego określenia, że zajmujecie się tutaj fundamentalnymi obszarami AI w perspektywie 5-10 lat. Według twojej najlepszej wiedzy, gdzie będziemy za 5 i gdzie możemy być? To jest poprawne pytanie. Gdzie możemy być za 5 i gdzie możemy być za 10 lat w obszarze AI? Tutaj odpowiedź może trochę nerda i niewystarczająco ogólna, ale to, co Jan stara się zrobić, mówiąc o world modelach, o modelach, które są w stanie optymalizować w pewien sposób planowanie długoterminowe, to są rzeczy, które nie istnieją aktualnie, bo wszystkie LLM-y i wszystkie modele, które używamy aktualnie, po prostu przepowiadają następne słowo jedno za drugim. Nie mają możliwości planowania, długoterminowego planowania w przyszłości. Aby to się stało możliwe, wymaga to moim zdaniem sporego nakładu pracy nad modelizacją, optymalizacją sieci neuronowych i nie mamy tych modeli aktualnie. Chcesz powiedzieć, że przyszła AI może mieć zdolność do planowania? Taki byłby cel, tak. Co taki model by robił wtedy? Chodzi o typowy problem aktualnego modelu jest, że załóżmy, że mamy pewne ograniczenia. Model powinien się zachowywać w sposób A albo B, tak konstruktor tego modelu uznaje. Załóżmy, że chcemy, żeby odpowiedź była safe. Powiedzmy, że mamy jakiś certyfikat, który jest w stanie powiedzieć, czy ta odpowiedź jest safe, czy nie. Nie mamy specjalnie możliwości wdrożyć tych ograniczeń w tym, co przepowie model. I tak zwanego optymalizacji test time, gdzie byliśmy w stanie przeprowadzić pewną formę optymalizacji matematycznej, żeby ta odpowiedź AI była zgodna z tymi ramami. A trwała pamięć? Też ciekawy problem. Aktualnie nie mamy odpowiednich narzędzi, jeżeli chodzi o neural networks i jak to optymalizować. Czyli dzisiaj jednym z ograniczeń jest to, że AI nie ma trwałej pamięci. Można uznać, że parametry modelu działają jak pamięć, ale jest to pamięć rozproszona, więc faktycznie jest pewna część społeczności uczenia maszynowego, która stara się wyodrębnić taką wolną i szybką pamięć, powiedzmy, czyli możliwość zakodowania pewnych stałych zasobów wiedzy w jakiejś części modelu, która byłaby odrębna od takiej szybszej części modelu. Jedną z takich cech ludzi, umysłu ludzkiego jest zdolność do rozumienia matematyki abstrakcyjnej, wnioskowania o pewnych zależnościach, tak, w oparciu o wiedzę związaną z matematyką abstrakcyjną i niejako intuicyjne rozumienie, no bo czarne dziury zobaczyliśmy, zanim je zobaczyliśmy tak naprawdę, właśnie zaczęliśmy w matematyce abstrakcyjnej. Z drugiej strony też człowiek ma coś, co nazywamy ideą, tak, na przykład twórczą ideą. Czy myślisz, że w perspektywie wielu lat naprzód modele będą miały zdolność do tego, żeby rozumieć matematykę abstrakcyjną, będą miały zdolność do tego, do takiego właśnie idealizowania, czyli będą tworzyły też idee? Jestem generalnie raczej sceptykiem, jeżeli o to chodzi. W moim mniemaniu aktualne modele przynajmniej są głównie metodami, które pozwalają faktycznie powiązać ze sobą jakieś fakty, które zostały kiedyś napisane przez człowieka. Aby dokonać pewnych, czy sformalizować pewne pojęcia matematyczne, abstrakcyjne, które jeszcze nie istnieją, potrzeba by czegoś, twórczości pewnej. Aktualnie, jeżeli te elementy nie istnieją w korpusach danych, na których trenujemy modele, nie widzę specjalnie aktualnie możliwości, aby te modele były w stanie dojść do czegoś takiego. Są pewne badania nad emergence, czy też pojawieniem się ciekawych obliczeń w sieciach neuronowych i kryteriów, które by pozwalały sieciom ewoluować w sposób, który jest ciekawy, bo nowy, ale jest to bardzo raczkujący, powiedzmy, dziedzina. Czy my dzisiaj potrzebujemy jakiegoś czwartego paradygmatu nowego uczenia maszynowego, czyli już nie wystarcza nam uczenie nadzorowane, samonadzorowane ze wzmocnieniem, poszukujemy jakiejś czwartego filaru? Duża część
samonadzorowanego uczenia, czyli tego, nad czym my pracujemy w mojej ekipie, moim zdaniem jest jeszcze niezrozumiana. Poprawne połączenie modeli, które potrafią generować dane, modeli, które potrafią skompresować dane i modeli takich jak Dino, jest na razie jeszcze nie ma jakby ciągłości między tymi modelami, choć wszystkie są auto-supervised w pewien sposób, czy unsupervised. Więc chociażby w tym obszarze lepsza modelizacja by na pewno pomogła. Czy potrzebujemy jakiegoś nowego paradygmatu? Kwestia jest, czy na przykład to, co Jan proponuje jako furtka wyjścia, jest nowym paradygmatem, czy jest po prostu w pewien sposób połączeniem tych różnych paradygmatów, które już istnieją. Trudno powiedzieć. Muszę cię o to zapytać, co jest dzisiaj największym wyzwaniem z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa AI? Moim zdaniem sztuczna inteligencja, tak jak każda technologia, wiąże ze sobą ma pewne zalety, duże bardzo korzyści dla społeczeństwa, dla ludzkości i pewne ryzyka. Ale tak jak każda technologia, tak jak cyfryzacja czy komputery, moim zdaniem ważne jest, żeby właśnie opracowanie tych modeli było jak najbardziej otwarte, żebyśmy otwierali te modele, żeby ludzie mogli pracować nad ich bezpieczeństwem, próbowali je. Mówisz o takiej demokratyzacji tworzenia? Demokratyzacji tworzenia i w pewien sposób pracowaniem nad bezpieczeństwem w sposób rozproszony, bo bardzo ciężko jest samemu znaleźć wszystkie błędy czy też problemy w jakimś jednym danym modelu. Piotr, opowiedz mi trochę swoją historię. Jak ty się tu znalazłeś? Więc przyjechałem na studia do Francji, skończyłem studia we Francji, doktorat z matematyki stosowanej, uczenia maszynowego i wizji komputerowej, po czym chciałem wyjechać do Nowego Jorku na postdoka FAIR. FAIR wtedy proponował postdoki, czyli po doktoracie dwuletnie pozycje. Dostałem wizę, żeby pojechać do Stanów, ale w tym momencie FAIR otworzył biuro w Paryżu z bardzo przemiłą ekipą ludzi bardzo zdolnych, z którymi bardzo dobrze się dogaduję. Zatem zostałem w Paryżu, pracując najpierw nad przetwarzaniem tekstu, modelami językowymi, a potem takimi modelami jak Dino. Masz dzisiaj poczucie, że masz wpływ na tą najbardziej fundamentalną siłę, która dzisiaj determinuje rozwój? Sztucznej inteligencji jako całości raczej nie, choć uważam, że wpływ modeli, nad którymi pracujemy na rzeczy takie jak zdrowie, biologię, czy też ochronę klimatu jest dość duża. Jest ona bardziej, powiedzmy, takiej B2B niż B2C, tam gdzie modele językowe są bardzo widoczne i używane przez bardzo dużą rzeszę ludzi, przez co dużo bardziej, powiedzmy, w centrum zainteresowań. Dziękuję za to spotkanie. Dzięki. Partnerem kanału jest Meta, która opracowuje rozwiązania Open Source AI. To przyszłość technologii poprawiającej jakość naszego życia i napędzającej gospodarkę.